Cześć, witam Was serdecznie na kanale Gram Tadam, ja jestem Paweł. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję gry, która szturmem wbiła się do mojego top gier kooperacyjnych, a mowa to o grze USS Freedom od wydawnictwa Dreamcraft Games. Trwa właśnie kampania tej gry na Kickstarterze, a ja chciałbym Wam przybliżyć, jak ta gra wygląda i co mnie w tej grze urzekło. W grze tej wcielimy się w załogę statku kosmicznego, której zadaniem jest znalezienie silnego sojusznika w walce z najeźdźcami z innej planety, a naszym celem jest obronienie Ziemi. Tak więc wyruszyliśmy w przestrzeń kosmiczną z trudną misją ocalenia naszej planety. W grze tej będziemy bić się nie tylko z innymi cywilizacjami, ale także z różnymi potworami oraz z różnymi statkami kosmicznymi. Tak więc jest tutaj bardzo dużo fajnych akcji, bardzo dobrych bitew oraz różnych trudnych decyzji, które podczas gry będziemy musieli podejmować. To jest nasza plansza, po której będziemy poruszali się naszym statkiem, czyli USS Freedom oraz innymi statkami i pożeraczem światów. Najpierw poruszamy się statkami, które znajdują się dookoła nas. Jako pierwszy porusza się pożeracz światów. No i poruszamy się rzucając zwykłą kostką. I w zależności od tego, co wypadnie, to w tym kierunku będziemy się poruszali. Tak więc porusza się najpierw pożeracz światów. Padła trójka, więc on porusza się tutaj w tą stronę. Następnie poruszamy się kolejnym statkiem. Wypadła jedynka, więc on porusza się do góry. Kolejny piątka. No i ostatni statek, wypadła również piątka, no więc on zbliża się tutaj do nas. No i teraz przyszła kolej na nasz USS Freedom. No i najpierw wykładamy kartę wroga z planety, która jest oznaczona tym symbolem, czyli przy którym my stoimy. Dajemy ją w tym miejscu koło naszego statku. No i później wykładamy kartę statku, który jest obok nas, więc możemy wybrać, że lecimy w jego stronę, no i wtedy też coś nas spotka. No i następne karty dobieramy losowo z naszej talii kart. Tą talię budujemy z tych kolorów kart, które mamy wokół naszego statku. Więc dobieramy je losowo i w losowy sposób umieszczamy dookoła naszego statku. No więc wybieramy tego przeciwnika, odwracamy kartę i rzucamy zwykłą kością. W zależności od tego, co wylosujemy, to mamy kilka możliwości do wyboru. Więc rzucamy kością, wypadła dwójka, więc nie mamy żadnej opcji do wyboru. Musimy z tym przeciwnikiem po prostu walczyć. No i tutaj na karcie mamy opisane, ile on ma życia i ile ma defensywy oraz jakie posiada umiejętności. Jak widzicie, w grze USS Freedom spotka nas masa różnych sytuacji, w których nasze decyzje będą kluczowe do tego, co nas spotka. Możemy handlować z innymi cywilizacjami, a możemy pójść z nimi na ścieżkę wojenną. Wszystko zależy od tego, jakie decyzje podczas gry podejmiemy. No i właśnie te decyzje będą miały swoje konsekwencje w przyszłości. Więc musimy bardzo uważnie prześledzić, co nam się bardziej opłaca. W grze USS Freedom będziemy mieli mnóstwo elementów walki, zarówno na planecie, jak i na naszym statku kosmicznym, tak więc walka jest tutaj bardzo fajnie rozwinięta, no i zobaczcie, jak ona wygląda. No więc teraz walczymy z naszymi przeciwnikami. Każdy z graczy najpierw losuje żetony eteru dla swoich bohaterów. Dzięki tym żetonom eteru będziemy mogli używać umiejętności tych postaci podczas walki. No i teraz poruszamy się, więc uznajmy, że idzie Star Knight. Ona idzie tu, w zależności od tego, ile mamy tutaj numer przy naszym skrzydełku, tyle pól możemy się poruszyć. Więc idzie najpierw Star Knight i używamy jej umiejętności Charge Energy Strike 1, czyli on dostaje
jedno obrażenie. Nieważne, że ma obronę, to zadaje obrażenia bezpośrednio dla niego, a więc zostaje zabity. Teraz zaatakuje robot. Używamy naszej umiejętności Strike 3. Czyli uderzymy za 3. On ma 2 odporności, więc dostaje za 1. Ma 1 życie, więc zginął. Tak więc droidów już nie ma. I zostaje nam tylko nasz przeciwnik. Idzie teraz wilk. On używa swojej umiejętności Double Strike 5. Czyli 2 razy atakuje za 5. On ma odporność 3, więc dostaje 2 obrażenia. 2 razy, czyli ma 4 obrażenia. Teraz pójdzie wampirzyca. Używamy jej czerwonej umiejętności, czyli Drain 5. Czyli on dostaje za 5 obrażeń. Został nam Thor i Survivor. Więc najpierw ten pójdzie tutaj, Thor pójdzie tutaj. No i w tym momencie kończy się nasza akcja. Zaczyna się akcja naszego przeciwnika. Losujemy żeton i on używa swojej umiejętności Double Strike 5. Czyli zadaje podwójne obrażenia o sile 5. Niech będzie, że uderza nam naszego likantropa, czyli nasz likantrop dostaje 4 obrażenia. Gdyby miał jeszcze jakiś żeton eteru, no to ten żeton eteru byłby stracony, bo nasz przeciwnik ma umiejętność Ether Drain. No i teraz idzie nasza kolej znowu i znowu losujemy nasze kryształki eteru dla naszych postaci. Tutaj ciekawostka, podwójne żółte kryształki pozwalają nam użyć umiejętności wyżej, natomiast jeżeli mamy żółty, to możemy użyć umiejętności też poniżej, tak więc to jest o tyle istotne. No i każdy z naszych bohaterów ma 10 życia, tak więc musimy uważać na naszego likantropa, bo niewiele mu życia niestety zostało. No więc teraz niech atakuje nasz likantrop. Używamy naszej czerwonej umiejętności, czyli Strike 9. Czyli nasz wróg dostaje za 7. Za 6, przepraszam. I zadaliśmy mu już 15 obrażeń, więc wymienimy te kostki. Teraz niech będzie wampirzyca. Ona używa swojej czerwonej umiejętności, czyli Drain 5 podwójnie, tak więc nasz wróg dostaje za 10. No i w tym momencie zostaje zabity. I tak wygląda walka w grze USS Freedom. To jest mapa naszego statku USS Freedom. No i mamy pokład naszego statku. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym będziemy generowali tarczę ochronną. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym będziemy wytwarzali energię. Tutaj mamy zbrojownię, z której będziemy atakowali obce statki, mostek oraz sterownię. W momencie, kiedy będziemy walczyć z wrogim statkiem, to będziemy umieszczali naszych bohaterów na pokładzie naszego statku, tak aby właśnie generowali energię, którą później będziemy mogli zużyć na atakowanie bądź obronę przed atakiem wrogich statków. Podczas atakowania będziemy losować jeden z tych żetonów. Tak jak widzicie, mamy symbol ten na naszej zbrojowni. I w momencie, kiedy będziemy atakowali obcy statek, jeżeli wylosujemy żeton właśnie z tym symbolem, no to tyle obrażeń będziemy mogli zadać wrogiemu statkowi plus umiejętność, której użyjemy na przykład od naszego bohatera. W momencie, kiedy wrogi statek będzie atakował nas, będziemy rzucać kością 12. No i w zależności od tego, co wypadnie, będziemy kładli żetony ataku w miejsce, w którym wskazała nam kość. No i będziemy musieli tworzyć właśnie barierę ochronną, która powstrzyma ten atak. No i później, jak już wytworzymy jakąś barierę ochronną, będziemy odwracać ten żeton i zobaczymy,
ile obrażeń nasz statek otrzymał. W zależności od tego, gdzie leży żeton ataku, 9 obrażeń dostanie pomieszczenie numer 10. Tak więc wtedy redukujemy te obrażenia naszą powłoką ochronną, która jest z tej strony statku, no i reszta, która zostanie uderzona w pokój numer 10. Niektóre statki mają możliwość ataku zapalającego, czyli jeżeli oberwie nasz pokój numer 10, wtedy kładziemy żeton ognia w tym pokoju. No i jeżeli go w ciągu następnej tury nie ugasimy, to ten ogień będzie się rozprzestrzeniał. No i jeżeli jakiś z bohaterów będzie w pomieszczeniu, gdzie jest ogień, będzie otrzymywał obrażenia. Tak więc tak ważne jest, aby jak najszybciej ten pożar ugasić, żeby on się nam nie rozprzestrzenił na resztę statku. Dużym plusem gry USS Freedom jest to, że spotka nas tutaj bardzo dużo różnych sytuacji. No i mamy bardzo dużo różnych wrogów, z którymi przyjdzie nam walczyć. Nie dość, że mają różną siłę, to też różne umiejętności, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. W grze możemy spotkać bardzo dużo różnych wrogów. Oprócz postaci i stworów, które będą nas atakowały, będziemy mogli zmierzyć się też z różnymi wrogimi statkami, które nie dość, że mają inne umiejętności, to też bardzo często mają inną siłę oraz inne życie, tak jak widzimy tutaj na tym przykładzie. Czasami podczas walki będzie sytuacja, że wyciągniemy żeton z białą siłą. W tym wypadku będziemy musieli dobrać kartę z jednej z tych talii, w zależności od tego, z kim walczymy. No jeżeli będziemy walczyć na przykład z potworem, bierzemy pierwszą kartę z góry. No i mamy tutaj wyjaśnioną sytuację, która nas spotyka. No i w zależności od tego, którą z tych opcji wybierzemy, to wtedy odwracamy kartę, no i czytamy, co nas spotyka. W bardzo fajny sposób zostali stworzeni nasi bohaterowie, którymi my podczas gry będziemy dowodzić. Każdy z nich ma inne umiejętności, każdy z nich na inny sposób może pomóc nam w walce z przeciwnikami. I jest ich bardzo dużo i są różnorodni. Bardzo fajny pomysł był z tym cosplayem, dzięki temu ta gra ma trochę humoru, no bo zobaczyć na przykład krasnala na wózku, no to rzadko się w takich grach planszowych zdarza. Dużym plusem gry USS Freedom jest fakt, że mamy bardzo duży wybór postaci. Każda z postaci ma inne umiejętności, inne właściwości, tak więc każdą postacią będziemy grali w inny sposób. Każda z postaci ma umiejętności, które nam się bardzo przydadzą, czy to w walce powietrznej z innymi statkami, czy też w walce na planecie z naszymi przeciwnikami. Na początku naszej tury podczas ataku będziemy losowali kryształki eteru z naszego woreczka. No i w zależności od tego, jaki wylosujemy, to takiej umiejętności będziemy mogli użyć. Fajne jest to, że jeżeli tak jak teraz wylosowaliśmy czerwony kryształek eteru, to możemy użyć nie tylko czerwonej, ale każdej innej umiejętności, która jest po naszym czerwonym kryształku. Tak więc w tym momencie możemy użyć niebieskiej, zielonej, pomarańczowej lub czerwonej. Jeżeli natomiast mielibyśmy sytuację, że mamy dwa żółte kryształy, to one pozwalają nam użyć umiejętności wyżej nad naszą, czyli w tym wypadku moglibyśmy użyć umiejętności czerwonej. Jeśli mielibyśmy dwa zielone, no to moglibyśmy użyć umiejętności żółtej. Gra USS Freedom jest grą, która trwa bardzo długo, bo nie możemy przysiąść do niej, zagrać jedną partię i schować ją do pudełka i zapomnieć o niej na dłuższy czas, bo ta gra trwa długo, ma wiele scenariuszy, ma wiele misji, które musimy wykonać. Dzięki temu, a może właśnie przez to, będziemy musieli często zapisywać stan gry, aby w następnym czasie, jak wsiądziemy do niej, żeby wiedzieć po prostu, w którym miejscu skończyliśmy. Dzięki temu będziemy na naszej planszy, gdzie mamy nasze statki, zaznaczali, w jakim miejscu znajdują się inne statki, no i jak dalej mamy później rozgrywać naszą turę. Fajne jest to, że zbierając surowce podczas gry, będziemy mogli je później sprzedawać, no i za uzyskane pieniądze rozwijać na statek, a więc w trakcie trwania tej kampanii nasz statek będzie coraz lepszy, będzie miał coraz więcej różnych pomieszczeń na naszym pokładzie, no i dzięki temu będziemy silniejsi i łatwiej nam będzie wygrać z cięższymi i trudniejszymi przeciwnikami. Tak samo nasze postacie też będziemy mogli rozwijać, dzięki czemu te kryształki eteru będą coraz lepsze i na coraz lepsze umiejętności będą nam pozwalały.
Jeżeli chodzi o minusy gry USS Freedom, no to na początku pierwsza rozgrywka jest trochę problematyczna, bo jest bardzo dużo zasad, które musimy zrozumieć. No i nie jest to łatwe na początku. Ma duży próg wejścia, tak więc chwilę nam zajmie, zanim ogarniemy wszystkie zasady, ale jeżeli już to zrobimy, to uwierzcie mi, gra się naprawdę rewelacyjnie, a każdy kolejny napotkany wróg stanowi nowe wyzwanie. Musimy walczyć z nim inaczej, no i innych bohaterów będziemy używali, a mamy naszych bohaterów mnóstwo, więc naprawdę jest tutaj szeroki wachlarz możliwości. No i każdy z bohaterów ma inne umiejętności, dzięki czemu inaczej będziemy podchodzili do rozgrywki, no i to jest naprawdę duża siła tej gry. Jeżeli chodzi o USS Freedom, to tak jak wspomniałem, trwa właśnie kampania na Kickstarterze tej fenomenalnej gry. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Was na nią serdecznie zapraszam, bo gra jest świetna. Jest w moim top 5 gier kooperacyjnych, tak więc naprawdę warto tym tytułem się zainteresować. No i tutaj jeszcze mała ciekawostka, twórcy gry USS Freedom umożliwią nam ściągnięcie instrukcji w języku polskim, tak więc łatwiej będzie nam zrozumieć te zasady, nie będziemy musieli tutaj się zmagać z językiem angielskim. Tak więc tutaj bardzo fajny gest ze strony twórców w stronę graczy z naszego kraju. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dzięki temu będziecie na bieżąco z różnymi nowościami oraz różnymi grami, które na Kickstarterze będą się pokazywały, z gameplayami oraz z konkursami, dzięki którym będziecie mogli wygrać swoje egzemplarze gier planszowych. To już wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.